Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś pokażę Wam, jak wymienić klocki hamulcowe w hamulcach hydraulicznych. Pokażę Wam to na przykładzie zacisków marki Tektro oraz zacisków marki Shimano. Niestety nie jestem w stanie pokazać, jak to wygląda w hamulcach marki Heiss, Avid czy innego rodzaju hamulcach. Będzie to tam wyglądało dość podobnie, aczkolwiek nawet w Shimano i w Tektro może się to różnić w zależności chociażby od kształtu klocka. Bo jest to bardzo istotna sprawa, aby kupując klocki do naszych hamulców, były one dobrane dokładnie do rodzaju naszego hamulca. Chodzi o sam kształt. Jeżeli kupicie zły kształt klocka, wtedy on po prostu się do zacisku nam nie zmieści, nie będzie pasował, nie będzie się trzymał. I wybierając klocki hamulcowe, warto również zastanowić się, jakiego rodzaju okładziny wybierzemy. Czy będą to okładziny metaliczne, półmetaliczne, żywiczne, czy jeszcze innego rodzaju. Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę z tego względu, że niektóre tarcze hamulcowe, zwłaszcza te tańsze, nie są przystosowane do klocków metalicznych, przez co taki klocek będzie szybciej taką tarczę zdzierał. Na przykład Shimano wszystkie tarcze od Deore w górę przystosowało do klocków zarówno metalicznych, jak i żywicznych, natomiast te poniżej są dedykowane tylko klockom żywicznym. Jeżeli chodzi o te rodzaje okładzin, to okładziny metaliczne będą hamowały dużo lepiej. One są przeznaczone do sportów zjazdowych, tam gdzie są duże prędkości, natomiast mogą tutaj się pojawić piski, trzaski podczas hamowania. Tego problemu nie będzie z okładzinami żywicznymi, organicznymi. Będą one relatywnie cicho, oczywiście nie w każdej sytuacji, ale jednak ten problem z hałasowaniem będzie dużo mniejszy. Będą one trochę słabiej hamować, co nie znaczy, że będą hamować kiepsko, no ale one się bardziej nadają do jazdy miejskiej, do jazdy turystycznej, również do jazdy po górach, ale nie tam, gdzie są osiągane bardzo duże prędkości i gdzie jest potrzebna bardzo duża siła hamowania. I zanim zabiorę się za wymianę klocków, powiem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. W momencie, kiedy macie wyjęte koło razem z tarczą, absolutnie nie wciskajcie klamki hamulcowej od tego zacisku, z tego względu, że tłoczki się zejdą. Będzie później problematyczna sprawa z ich rozpychaniem, także warto tego uniknąć. Ok, najpierw pokażę Wam wymianę klocków na przykładzie zacisków Tektro Auriga. Tutaj klocki są zabezpieczone specjalną śrubką, którą odkręcamy kluczem imbusowym numer 3. Nie jest ona mocno wkręcona, ona ma tylko zapobiec temu, żeby klocki wypadły z zacisku. W wielu innych zaciskach jest używana zawleczka. O zawleczce będę Wam zawleczkę pokazywał na przykładzie zacisku Shimano. Po zdjęciu śruby warto zabrać się za rozepchnięcie tłoczków w zacisku. Z tego względu, że podczas hamowania, kiedy zdzierają nam się te okładziny, tłoczki zaczynają przysuwać się coraz bliżej, tak żeby klocek był jak najbliżej tarczy hamulcowej. No i jeżeli zdejmiemy stare klocki, założymy nowe, może się okazać, że braknie już tam miejsca na tarczę hamulcową. Tu akurat mam klocki niezbyt zużyte, także w takim przypadku dobrze byłoby zdjąć klocki i spróbować wtedy rozepchnąć same tłoczki, na przykład łyżką do opon czy jakimś drewienkiem, ale jeżeli macie już stare klocki, jeżeli będziecie chcieli je wyrzucić, wtedy śmiało można nie zdejmować klocków, tylko właśnie łyżką do opon, jakimś płaskim, szerokim śrubokrętem czy innym tego typu narzędziem wsuwamy między klocki i rozpychamy prawo, lewo, żeby tłoczki się rozsunęły, dzięki czemu po założeniu nowych, świeżych klocków nie będzie problemu z włożeniem tarczy. No i teraz wyjęcie klocków nie powinno być takie trudne. Można próbować je tutaj od dołu, od strony tarczy hamulcowej wyciągać, natomiast jeżeli nie możecie się tutaj dostać, nie możecie nic złapać, można z drugiej strony popchnąć klocek i on z tej strony bardzo ładnie wyjdzie. No i mamy tutaj dwa klocki, a pomiędzy nimi trzymająca je sprężynka. Po zdjęciu klocków warto jest przeczyścić zacisk w środku i na zewnątrz jakimś odtłuszczaczem, z tego względu, aby nie dostawały nam się później tutaj zabrudzenia na klocki i na tarczę hamulcową. I po wyczyszczeniu zacisków zabieram się za montaż nowych klocków. Wsuwam je w blaszkę z jednej i z drugiej strony, tak żeby
blaszka podtrzymywała klocki. Warto uważać, aby nie dotykać wewnętrznej strony okładziny z tego względu, żeby nie zatłuścić jej, no bo będzie to potem mogło powodować problemy z hamowaniem. No i teraz ściskam, jest taki fajny naleśniczek, no i tak jak wyciągaliśmy, tak wkładamy z powrotem klocki do zacisku. Trzeba wyczuć, w które miejsce one wchodzą. I równo je wsadzić, tak żeby wskoczyły i tak żeby było widać przez otwór, że ułożyły się w odpowiedniej pozycji. I kiedy klocki mamy już na miejscu, wsuwamy śrubę, patrząc właśnie, aby przeszła przez oba klocki i przeszła przez sprężynkę. Jeżeli chodzi o te śruby, to tutaj absolutnie nie można dużej siły podczas wkręcania. Gwint zazwyczaj na tej śrubie jest krótki i kończymy dokręcanie w momencie, kiedy dojdzie nam łepek od tej śruby do końca zacisku. Ona pojawi się też z drugiej strony. I w wielu modelach zacisków bardzo popularne jest mocowanie klocków hamulcowych na taką specjalną, zagiętą zawleczkę. Ona tutaj na końcu ma jedno to ramię delikatnie odgięte. Starczy ścisnąć lekko kombinerkami czy szczypcami i taką zawleczkę możemy w łatwy sposób wyjąć. I standardowo wyciągamy klocki tak samo jak i w przypadku modelu z śrubą. I po założeniu klocków najlepiej spiąć je świeżą, nową spinką, którą dostaliśmy razem z klockami i po wsunięciu, po przepuszczeniu jej przez otwory w zacisku i przez klocki, dłuższą końcówkę tej zawleczki lekko odginamy kombinerkami, tak żeby nam się zablokowała w zacisku i gotowe. I po założeniu nowych klocków warto pamiętać jeszcze o tym, aby je dotrzeć. Wszystko jedno, czy mamy starą, czy nową tarczę, jest to czynność bardzo potrzebna. Tutaj wystarczy zhamować rower z 20 km na godzinę do prędkości pieszego około 20-30 razy, albo zwyczajnie nim pojeździć, najlepiej w ruchu miejskim, bez gwałtownego hamowania i bez hamowania również bardzo silnego. Lepiej robić to spokojnie, tak żeby klocki się miały szansę do tarczy dotrzeć. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Ja na pewno w jednym z kolejnych odcinków będę pokazywał, co zrobić z piszczącymi klockami hamulcowymi, co zrobić w momencie, kiedy klocek hamulcowy ociera gdzieś o tarczę i będę się starał pokazywać różne inne czynności serwisowe związane z hamulcami tarczowymi. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę, za subskrybowanie kanału, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!